Jak silnik zaczyna pracować na poduszkach, to dosyć szybko następuje zużycie tutaj tego wielofrezu na wałku napędowym. Mamy jednak wykasować luz na zawieszeniu przedniej osi, a całkowity koszt naprawy, no to tak z drobnym haczykiem, ale naprawdę drobnym haczykiem, to wyszło 100 000 złotych netto. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie pod Górnem. No, myślałem, że o tym ciągniku już nie będziemy tutaj mówić. Fendt 718, który no, w zasadzie przyjechał głównie na naprawę hamulcy, bo tak na szybko. Klient mówił, żeby hamulce zrobić trochę większy zakres. Był przy Fendcie tym drugim 714, co miał te ponad 200 koni, no ale no i tutaj porobiliśmy hamulce. Potem klient stwierdził, że właściwie no to jeszcze może, jak już jest na warsztacie, to żeby jeszcze tam pewne rzeczy też naprawić, no bo mówię, jak już jest, no to żeby tu już nie przyjeżdżał. No i, że tak powiem, no tutaj padło, żeby tutaj też sprawdzić zawieszenie silnika. No i mamy zawieszenie silnika, co widać, jak sobie tutaj tak troszeczkę spróbujemy pomóc. Widać, że poduszki siedzą generalnie i niestety trzeba je wymienić. Tutaj są już nowe, przygotowane poduszeczki. No a jak się kończy, jeżeli te poduszki są w takim stanie, no to potem mamy tutaj efekt. Jednak jak silnik zaczyna pracować na poduszkach, to dosyć szybko następuje zużycie tutaj tego wielofrezu na wałku napędowym, który wychodzi, przekazuje napęd silnika na przekładnię i to jest właśnie tu od strony silnika. Tu jest amortyzator gań. No i też tutaj widać, że tych frezów nie ma. Przyświecimy, to będzie może lepiej nawet widać. No i tak się to niestety kończy, jeżeli poduszki silnika siadają i zbyt duży luz tutaj się zrobi, no to ten silnik przy każdym zwiększeniu, zmniejszeniu obrotów czy tam obciążeniu troszeczkę się będzie próbował przestawić, a jak się przestawia, a tam jest napęd, tak jak widać, na sztywno, bez przegubów, no to gdzieś to próbuje się poddać, no i wtedy niestety dochodzi do dosyć szybkiego zużycia tego też wałka napędowego. No oprócz tego tutaj jeszcze też, co nie było wcześniej planowane, mamy jednak wykasować luz na zawieszeniu przedniej osi. Oś tutaj leży, tutaj widać ten widelec mocujący. Ktoś już tutaj chyba coś kiedyś przy tym układzie robił, ponieważ ten tutaj tuleja metalowa, gumowa z tej jednej strony niestety no, chyba była młotkiem wbita i widać, że jest tutaj zniekształcona, no i też pewno doszło do szybszego zużycia tego elementu, no i tak trzeba to wymienić, ale widać, że tutaj to nie jest tak, jak powinno być. To się raczej wciska praską, a jak się młotkiem wbija, to potem no niestety to się tam gdzieś kończy, jak się kończy. Co gorsza rzecz tutaj w tym, akurat to było z tej strony. No i gdzie mamy, o tu jest ten stworzeń wymontowany. Stworzeń, który mocuje ten tak zwany widelec do ramy głównej ciągnika. No i tutaj już pewnie i słychać też będzie, ale jest tutaj luz. Nie jest to duży luz jakiś, no ale niestety on się już sam nie skasuje. No i tutaj jest, no trzeba będzie te otwory zregenerować, dopasować do wymiaru nowego stworzenia, tak żeby tutaj tego żadnego luzu nie było. To jest wiadomo zawieszenie, chociażby ze względów bezpieczeństwa, no ale też no, potem się wszystko inne zużywa, także tu był problem nawet z wymontowaniem tego, ponieważ przez tą źle zamontowaną tuleję się tutaj blokowało, ten szwodzeń nie szło wyciągnąć, no, ale jakoś tam nam się to trochę po walce udało to wymontować. No i tutaj będziemy te otwory regenerować i wytaczarką trzeba będzie je wytoczyć na właściwy wymiar. Tak samo tutaj, no i pewno szczęście, że klient jednak zdecydował się na jakby powiększenie zakresu naprawy, no bo przy okazji, jak tutaj wymontowywaliśmy oś, wyszły następne kwiaty. Tutaj mamy przegub napędu wałka WOM z silnika. No jak widać, tutaj chyba no jednak nie było zbyt dobrze smarowane, bo widać kolor, widać jak się świecą kuleczki.
jest dosyć duży luz na tym elemencie. A smarownik jest w pokrywie, tutaj jest smarownik, jest możliwość nasmarowania. No pewnie nawet bo jego nie widać, więc to ciężko można powiedzieć potem, że gdzieś ktoś przeoczył takie smarowanie, tak jak tam tutaj mamy rozwalone już praktycznie sprzęgło. Rozsypało się, jak się rozkręciły śruby, wykręciło się śruby, to się rozsypało sprzęgło elastyczne łączące właśnie ten wał z kołem pasowym od silnika na wale korbowym. Tak to wygląda. To nawet strach pomyśleć, co by się stało, gdyby ten element, że tak powiem, no tutaj zerwana guma, zużyty przegub, no i przy obrotach silnika, na wysokich obrotach doszłoby tutaj do wyhaczenia tego wału, no to ten wał by tutaj nam troszeczkę na pewno zdemolował trochę elementów, na pewno chłodnice by tego nie przeżyły, zresztą chłodnica też tutaj jest w nieciekawym stanie, widać, że gdzieś tu jest z niej pomalutku, ale ciekło jednak, tutaj jest zabrudzone, no i tutaj myślę, że też trzeba będzie chłodnicę, spróbujemy, czy to się da naprawić, czy trzeba będzie zamontować nową chłodnicę, także tutaj zobaczymy, bo nie zawsze da się to elementy naprawić, albo koszt naprawy już nie jest wtedy dużo niższy od kosztu nowej chłodnicy, bo chłodnicę można kupić w zamienniku też oczywiście, który jest tańszy, no ale z tymi zamiennikami to też różnie bywa. Mieliśmy niestety kiedyś przypadek, że montowaliśmy klientowi chłodnicę w zamienniku, która wytrzymywała niestety, ale tylko niecały rok i w zasadzie trzeba było później tak i tak założyć oryginalną, no i na to oryginalnej pracował, już pracuje kilka lat, a była taka sytuacja, że właśnie po wymianie na chłodnicę w zamienniku po niecałym roku pracy nastąpiło rozszczelnienie jej i znowu ciągnik stała. Wiadomo, kiedy to się psuje, w najmniej odpowiednim momencie, czyli wtedy, gdy jest bardzo potrzebny do pracy. Także tutaj przy tym ciągniczku niestety troszeczkę się jeszcze pewne rzeczy uzbiera. No tak jak mówię, myślałem, że nie będziemy już tu o tym ciągniku kręcić, no bo ten zakres, który był, plus tam jakieś drobne rzeczy, które doszły, no bo też tutaj mówię, tak jak klient już oddawał ciągnik, to mówi, że to co najpilniejsze trzeba zrobić, żeby jak najszybciej wrócił do warsztatu, żeby pracował w polu, no ale teraz stwierdził jednak, że jak już, skoro już przyjechał tak daleko, bo to przyjechał z daleko, bo z Mazowsza, rejon bodajże tam gdzieś Płońska, to mówi, jak już przyjechał, to mamy go dokładnie jednak sprawdzić i te rzeczy wszystkie, które trzeba, to porobić, żeby ten ciągnik nie musiał tutaj przyjeżdżać na przykład za pół roku do następną naprawę. No i to też jakaś logika jest w tym, no bo to wiadomo, koszty transportu. Niektóre rzeczy już tutaj były jakby wymontowane, więc ułatwiony dostęp. Tak jak teraz tutaj na przykład przy tej osi i przy przodzie przy chłodnicy, no to już trzeba zrobić tutaj kompleksowo, tak żeby ten cały przynajmniej etap tutaj był skończony na tip-top. Finał naprawy. Ciągnik, tak jak tam wcześniej było też mówione, przyjechał, że tak powiem, pierwotnie miał być naprawiony tylko układ hamulcowy, natomiast jak już ciągnik dosyć daleka przyjechał i klient stwierdził, że też chyba miał okazję przekonać, że wcześniej naprawiany ciągnik 714, że wykonaliśmy usługę dosyć należycie, także tutaj też postanowił, żeby tu troszeczkę więcej przy tym ciągniczku zrobić niż tylko te hamulce, które takie jakby tutaj były priorytetem do zrobienia. No i niestety troszeczkę nam tutaj zakres naprawy dosyć mocno naprawdę w porównaniu do tego, co było zaplanowane, a to, co zostało zrobione, to bardzo mocno się rozrósł zakres naprawy, no ale też i wtedy koszty niestety też poszły do góry. No i tutaj tak jakby takie podsumowanie tego, co przy ciągniku było zrobione, czyli ten układ hamulcowy, luz na zawieszeniu przedniej osi, ale też musieliśmy regenerować tutaj te otwory mocujące stworznie zawieszenia tego widelca przedniej osi, wał napędowy przedniej osi, wymiana przegubów, skasowanie luzów. Tak samo tutaj jeszcze przy okazji wyszło kasowanie, sprawdzenie napędu wałka WOM.
tak wyszło dosyć faktycznie, bo tutaj przy okazji właściwie no, tych części było dużo, ale i takich tych najdroższych. Jeżeli chodzi o ten z najdroższych części, to chyba jest chłodnica. Jest ponad 6000 zł w oryginale. Taka chłodnica kosztuje, tu jak trochę tych części tutaj leży. No i teraz można by tutaj ogłosić konkurs. Jaka wartość części w tej skrzyni, która do klienta rzeczywiście pojedzie. No ale widzimy przewody układu sącego, przewody układu chłodzenia. Mamy tutaj no, tarcz, amortyzator, drgań montowany w kole zamachowym, wałek napędu przekładni, no bo tutaj był luz na zawieszeniu silnika, no i tutaj to tak będzie widać z tej strony dosyć ładnie, ale tutaj widać, że ten frez już jest dosyć mocno wyczaskany. No i to też by się skończyło tym, że w którymś momencie ciągnik by się zatrzymał, stał. No i ten tutaj też będzie tam troszeczkę widać te frezy w tym, o, też wyczaskane, także to, także powiem na słowo honoru i taki ostatni dzwonek. No a przy okazji wymiany chłodnicy i tutaj sprawdzenie napędu wałka, przedniego wałka WOM, no to mamy tutaj widać te sprzęgło w zasadzie po rozkręceniu się rozpadło. Tutaj jest sprzęgło, jest taki sam jak przedni napędu przedniej osi. Widać, że tutaj no niestety suchy, no ale jak to sam tutaj użytkownik stwierdził, no kurczę, nawet nie wiedział, że jest tam smarownik, no bo faktycznie troszeczkę schowany. Tutaj byli obejrzeć w trakcie naprawy panowie i faktycznie tutaj troszeczkę rzeczy też doszło. To tak mówię, apetyt w miarę jedzenia, no i na końcu jeszcze kasowaliśmy luz na zawieszeniu tutaj ramion przedniego tuza. Wymienialiśmy ten tutaj oto stworzeń. To jest wyczaskany w tym miejscu tulejki, ale też trzeba było zregenerować otwory w sporniku, ponieważ też były tutaj no, nadmierne luzy, no i teraz nowy wałek, nic by też nie dał, bo dalej by ten luz był. No niestety, no szybka jazda, nierówne drogi, obciążnik z przodu zawieszony, no i potem takie tutaj się niestety niespodzianki pojawiają. No i te koszty rosną. No wracając do tej zawartości tej skrzynki, to ile to mogło kosztować. Ciekawe, czy ktoś by tak zgadł. Nieduża skrzynia. Tutaj jeszcze jest zawinięty w folii jest amortyzacja fotela, bo całą amortyzację fotela wymieniliśmy. Podstawę pneumatyczną, ponieważ też tam powietrze uchodziło, ale też luzy na zawieszeniu, no i to później gdzieś tam to jest nowe, zamontowana cała podstawa. Taka podstawa to jest też około 4000 zł, ale kompletna już z wszystkim, więc tutaj dosyć dobra cena, jeżeli chodzi o te części. Tutaj ciągnik troszeczkę posprzątaliśmy, wyczyściliśmy kabinę, tak przy okazji, żeby też tutaj użytkownikowi, operatorowi się troszeczkę lepiej pracowało, bo skoro ma do zapłaty no, nie małą kwotę, to więc, żeby troszeczkę też tutaj takiego komfortu podczas pracy było, więc no, nim podam kwotę, to tak przy okazji tutaj stoi ciągnik, obok robimy przegląd P0 ciągnika Arbos serii 4000, dokładnie 4090, jest to najmniejszy model w tej serii ciągników. Silnik o mocy 100 koni, mechanicznych udźwig tylnego podnośnika, to jest prawie 5 ton, bo to dokładnie 4700. Przekładnia mechaniczna, taki prosty mechaniczny ciągnik, który można oczywiście tutaj doposażyć w układ pneumatyczny. Ten nakład tutaj standardowo nie mają, ale kilka ciągników montowaliśmy już układ pneumatyczny tych ciągników, także może być z układem pneumatycznym. Przekładnia 18 przełożeń do przodu, 18 do tyłu. Silnik
marki Dosan akurat w tamtym ciągniku jest. Tak jak mówiłem, o mocy 100 koni mechanicznych, a pojemność to jest 3400. Jak widać już tutaj, no, spełniające oczywiście normy, więc niestety albo stety, jak widzimy, mamy tutaj układ AdBlue, no ale to już od tego odwrotu nie ma. Także to taki oto to ciągniczek, którym właśnie robimy przegląd. No ale to tak tylko przy okazji o tym ciągniku. Natomiast przy tym, tak jak mówiłem i nie wiem, czy ktoś by tak zgadł, w tej skrzyni leży około 60 000 złotych części. O, tu jeszcze są też. Nawet niektóre lampy, klient właściwie dał lampy swoje i tutaj tylko żebyśmy mu je zamontowali. Także ta skrzynia to jest 60 000. Ta skrzynia plus to, co tutaj leży. Zaraz będziemy pakować i ciągnikiem będziemy wyjeżdżać, bo właściwie to już transport na niego czeka. Dzisiaj ciągnik trzeba będzie u klienta. A całkowity koszt naprawy, no to tak z drobnym haczykiem, ale naprawdę drobnym haczykiem, to wyszło 100 000 złotych netto, czyli ponad 60% to są części, 40% koszty robocizny, regeneracji elementów, bo to też tutaj regeneracja tych otworów troszeczkę kosztuje, ale w porównaniu do ceny całego jakby wspornika to nie jest jakaś tutaj duża wartość.